17 września 1944 roku około godziny 14 w kwaterze głównej niemieckiej Armii B w hotelu Tafelberg w Esterbeek feldmarszałek Walter Model przygotowywał się do obiadu ze swoim szefem sztabu generałem Hansem Krebsem, gdy nagle do jadalni wpadł kwatermistrz Modela Gustav Sedelhauser z wiadomością, że w Wolfheise lądują szybowce aliantów. Model natychmiast wydał rozkaz ewakuacji kwatery głównej, zniszczenia map z zaznaczonymi pozycjami niemieckich wojsk. Z balkonu swej kwatery głównej Huisebergen w Fucht inny niemiecki generał Luftwaffe Kurt Student obserwował setki alianckich samolotów. Był to początek operacji Market Garden. Drugiego sierpnia 1944 roku z rozkazu generała Dwighta Eisenhowera, naczelnego dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych, utworzono pierwszą armię powietrzno-desantową. Tydzień później Eisenhower niechętnie zatwierdził plan największej operacji powietrzno-desantowej w dziejach, autorstwa brytyjskiego marszałka Bernarda Law Montgomery'ego. Pełen entuzjazmu Montgomery przekonywał, że jego plan pozwoli zakończyć wojnę jeszcze przed Bożym Narodzeniem 1944 roku. Plan ten przewidywał obejście od strony północy niemieckich umocnień wału zachodniego, zwanego przez aliantów linią Zygfryda, przekroczenie Renu pod Arnem i wyprowadzenie pancernego uderzenia na zagłębie Rury, przemysłowego serca Niemiec. Montgomery'emu nadzwyczaj zależało na tym, aby to on, a nie amerykański generał George Patton sforsował Ren i poprowadził wielką ofensywę w głąb Niemiec. Doprowadziło to do jednej z najsławniejszych klęsk sił alianckich podczas II wojny światowej. Sztab I Korpusu Powietrzno-Desantowego opracował plan operacji Market. Do tego zadania wyznaczono brytyjską I Dywizję Powietrzno-Desantową, polską I Samodzielną Brygadę Spadochronową oraz amerykańskie dywizje powietrzno-desantowe 82 oraz 101 pod ogólnym dowództwem generała Fredericka Browninga. Plan operacji Market wyglądał następująco. Amerykańska 101 Dywizja Powietrzno-Desantowa generała Maxwella Taylora musiała zabezpieczyć mosty nad rzeką Dommel w Sint-Edenrode, mosty nad kanałem Wilhelmina w Son i Best oraz mosty nad Zuid-Willemsvaart i rzeką Aa w Veghel. Strefa zrzutu wyznaczona była w Best, Son, Sint-Edenrode i Veghel. Po wykonaniu zadania żołnierze musieli przejść do Eindhoven i tam nawiązać kontakt z nacierającymi oddziałami lądowymi 30 Korpusu. Dowodzona przez generała Jamesa M. Gavina 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa otrzymała zadanie zająć mosty na rzece Waal w Nijmegen, most na Mozie w Grafe i co najmniej jeden most na kanale Mosa-Waal. Ich strefy zrzutu znajdowały się w Groesbeek i Overasselt. Brytyjska I Dywizja Powietrzno-Desantowa generała Roberta Urquharta z dołączoną I Polską Samodzielną Brygadą Spadochronową generała Stanisława Sosabowskiego miała najtrudniejsze zadanie ze wszystkich. Mieli zdobyć najważniejszy most na Dolnym Renie w Arnhem, najbardziej odległy cel z alianckiej linii frontu. Strefy zrzutu w okolicach Wolfheze, Drill, Ede, Helsum. W części operacji Garden planowano, że po uchwyceniu mostów spadochroniarze utrzymają się przez 48 godzin. Właśnie tyle czasu miał potrzebować atakujący z terenu Belgii 30 Korpus generała Briana Horrocksa, aby dotrzeć na miejsce i połączyć się z siłami powietrzno-desantowymi. W sztabie zadania zostały rozdzielone, ale generał Sosabowski wyraził swoją krytyczną opinię o planie, który w zasadzie nie zakładał żadnego oporu ze strony Niemców oraz o tym, że strefy zrzutu I Dywizji Powietrzno-Desantowej są zbyt daleko wyznaczonych celów.
Zignorowano również informacje holenderskiego podziemia o drugim korpusie pancernym SS stacjonujących w okolicach Arnhem. Co gorsza, z powodu braku wystarczającej ilości samolotów, desant miał się odbywać w 3 rzutach w ciągu 3 dni. Wieńczono ogromny sukces i prawie nikt z brytyjskiego dowództwa nie miał co do tego wątpliwości. Po tygodniu przygotowań nadszedł wielki dzień. Początek operacji Market Garden wyznaczono na niedzielę 17 września 1944 roku. O godzinie 9:45 z lotniska w Wielkiej Brytanii wystartował pierwszy samolot. Tego dnia z lotnisk wokół Swindon, Newbury i Grantham wystartowało 1545 samolotów transportowych, 478 szybowców, eskortowanych przez 1131 myśliwców. Było to ogromne przedsięwzięcie wymagające współpracy w idealnym harmonogramie. Alianci posiadali samoloty transportowe C-47 oraz przerobione bombowce RAF, takie jak Lancaster, Stirling i Halifax. Douglas DC-3, znany jako Dakota, stał się najbardziej znanym samolotem transportowym na świecie. C-47 Skytrain i C-53 Skytrooper, przy którym obecnie się znajduje, były wojskowymi wersjami DC-3. Dakota mogła zabrać na pokład 28 spadochroniarzy plus załoga. Szybowiec Airspeed Horsa o drewnianej konstrukcji zabierał na pokład od 25 do 28 żołnierzy lub 2 jeepy lub haubice 75 mm wraz z obsługą. Łączność z samolotem holującym zapewniało połączenie telefoniczne za pośrednictwem przewodu owiniętego wzdłuż linii holowniczej. Przy załadunku lub rozładunku Horsy trzeba było uchylić bądź uciąć tylną część kadłuba. Tuż przed desantem RAF wykonał kilka misji bombowych, aby ułatwić wojskom powietrzno-desantowym proces dotarcia do mostu w Arnhem. Celem były niemieckie koszary, działa przeciwlotnicze, bunkry i składy amunicji. Około godziny 13 niebo we wschodniej Holandii od Eindhoven po Arnhem wypełniło tysiące różnokolorowych spadochronów. Niemców na ten widok początkowo ogarnęła panika. Główne siły składały się z pierwszej brygady spadochronowej brygadier Gerald Ladbury, pierwszej eskadry powietrzno-desantowej major Frederick Gauck, pierwszej brygady powietrzno-desantowej brygadier Philip Hicks oraz dowódcy pierwszej dywizji powietrzno-desantowej Roya Urquharta i jego sztabu. Samo lądowanie pierwszej dywizji powietrzno-desantowej przebiegło sprawnie bez większego oporu. Siły niemieckie były zaskoczone skalą desantu aliantów, ale po przegrupowaniu postawiły silny opór, zatrzymując 1. i 3. batalion. Batalion szkolny dowodzony przez SS Sturmbannführera Seppa Krafta zastawił zasadzkę w lasach po obu stronach trasy Arnhem-Ede. Dobrze uzbrojona jednostka składała się głównie z młodych rekrutów, ale twardy trzon oficerów i podoficerów stanowili weterani. Zajmując pozycje na torach kolejowych i na Utrecht-Zeeweg, atakowali flanki brytyjskich batalionów. Jedynie 2. batalion zdołał dotrzeć do Arnhem, a kiedy tam dotarł, Niemcy wysadzili most kolejowy. Stracono więc szansę na zaatakowanie mostu drogowego od strony południowej. Dowódca 2. batalionu, podpułkownik John Frost, postanowił kontynuować zadanie zdobycia mostu od strony północnej. Po wkroczeniu do miasta spadochroniarze Frosta zajęli północny kraniec mostu. Kiedy atak na południowy kraniec został odparty, Brytyjczycy umocnili swoje pozycje w budynkach w oczekiwaniu, że lada moment dołączy do nich reszta dywizji. Feldmarszałek Walter Model, dowódca Armii B, po ewakuacji swojej kwatery głównej wyjechał do Dettingen. Rozkazał poinformować kwaterę główną Hitlera o desantach powietrzno-desantowych. Ten wpadł w furię, szczególnie zaniepokoiła go bezczynność sił powietrznych,
które przecież nie mogły dopuścić do tego, by alianci lądowali bezkarnie na tyłach wojsk niemieckich. Model rozkazał Obergruppenführerowi Wilhelmowi Bittrichowi, dowódcy II Korpusu Pancernego SS, odciąć Arnhem. Bittrich wysłał Oberführera Waltera Herzera z 9. Dywizji Pancernej SS Hohenstaufen w kierunku Arnhem, aby zamknąć główne drogi prowadzące do miasta. Niedaleko od Fucht zestrzelono amerykański szybowiec. Niemcy znaleźli w nim plan operacji Market Garden. Dokument zawierał trasę natarcia 30. Korpusu oraz strefy lądowania i główne cele, jakimi były mosty. U góry pisemnej instrukcji widniał napis ściśle tajne. Chwilę później plan leżał na biurku generała Kurta Studenta. W swoich strefach zrzutu znaleźli się również spadochroniarze z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Mimo strat desant uznano za sukces, ponieważ prawie wszystkie oddziały wylądowały we właściwym miejscu. Wraz z 82. Dywizją w Offersfeld wylądowało dowództwo, w tym generał broni Frederick Browning. Ważnym zadaniem było zdobycie mostu nad rzeką Mosa w Hrafe. Misję zdobycia mostu w stanie nieuszkodzonym otrzymał 504 Pułk Piechoty Spadochronowej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej dowodzonej przez porucznika Johna Thompsona. Most został dość szybko zdobyty, lecz zanim amerykańscy żołnierze weszli do miasta, Niemcy już zdążyli się z niego ewakuować. Generał Gavin opanował wzgórza Rosbeek i mógł posłać swoich żołnierzy w stronę mostu na rzece Waal w centrum Nijmegen. Sytuacja wciąż była niestabilna, a 82. Dywizja spędziła większość dnia na umacnianiu swoich pozycji w Rosbeek i odpieraniu niemieckich ataków głównie od strony lasu Reichswald. W Neirpelt na rozkaz do ataku oczekiwał brytyjski 30. Korpus Pancerny. Kiedy nad kolumną pojazdów pojawiły się alianckie samoloty ze spadochroniarzami, generał Horrocks wydał rozkaz ostrzału artyleryjskiego. 350 dział otworzyło ogień na niemieckie pozycje. Czołgi zaczynają się poruszać, grzechoczą i skrzypią, przetaczają się po drodze z prędkością 12 km na godzinę. Tego samego dnia docierają do Falkensford. Spośród 70 szybowców do Sonseheide dotarły 53, ale dowódca dywizji Maxwell Taylor uznał lądowanie za wielki sukces. Większość jego oddziałów wylądowała we właściwych strefach. Zaraz po wylądowaniu generał Taylor pojechał jeepem w kierunku Eindhoven. Tam dostał informację, że brytyjskie czołgi nie dotrą tego dnia i że 101. Dywizja będzie musiała przetrwać dłużej bez wsparcia 30. Korpusu. Jedna kompania została natychmiast wysłana na most nad kanałem Wilhelmina w Best. Taylor chciał zdobyć ten most jako rezerwowy na wypadek, gdyby nie udało się zdobyć mostu w Son w stanie nieuszkodzonym. Most w Son był głównym celem, dlatego natychmiast po wylądowaniu na Sonseheide 506 Pułk przystąpił do realizacji zadania i zdobycia mostu nad kanałem Wilhelminy. Przez chwilę wydawało się, że most wpadnie w ręce Amerykanów, ale został wysadzony przez Niemców tuż przed jego zdobyciem. Przez kanał przepłynęło kilku saperów i w ciągu 1,5 godziny zbudowali prowizoryczne przejście przez most. Niestety była to tylko niestabilna konstrukcja, po której można było się poruszać tylko pieszo. Noc z 17 na 18 września była niespokojna na całym korytarzu. Od Eindhoven po Arnhem wszędzie miały miejsce potyczki, a niebo było czerwone od ognia artylerii. W mglistym, mętnym świetle angielskiego poranka drugi rzut czynił przygotowania do startu wyznaczonego na godzinę 10. Tymczasem na przedmieściach Arnhem pierwsza dywizja spadochronowa starała się dołączyć do drugiego batalionu, który spędził całą noc umacniając północną część mostu na Renie. Harcerowi udało się skutecznie rozmieścić swoje wojska i zatrzymał brytyjskie bataliony koło szpitala Świętej Elżbiety. Z powodu awarii łączności dowódcy nie mieli pojęcia, gdzie znajdują się poszczególne oddziały. Panował całkowity chaos. Około 14:30 dał się słyszeć donośny warkot silników,
a po chwili na niebie pojawiły się setki samolotów i szybowców drugiego rzutu. Odezwała się również niemiecka artyleria przeciwlotnicza. Mimo niemieckiego przeciwdziałania ponad 90% desantu dotarło na miejsce. 4. Brygada Spadochronowa brygadiera Hacketa skakała na wrzosowisku Hinkelse. Zaraz po wylądowaniu przygotowali się do wymarszu w stronę Arnhem. Na Hacketa czekał szef sztabu I Dywizji podpułkownik Charles Mackenzie, który poinformował go, że generał Urquhart zaginął i pod jego nieobecność dowództwo objął brygadier Hicks. Wraz z drugim rzutem 10 szybowcami dotarli pierwsi polscy żołnierze z jednostki przeciwpancernej i zostali skierowani do hotelu Hartenstein w Esterbeek, gdzie mieścił się sztab dywizji. W Anglii na wylot oczekiwała reszta polskiej brygady spadochronowej. Generał Sosabowski był zaniepokojony brakiem jakichkolwiek informacji o przebiegu operacji. Oddziały 504 i 505 Pułku 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej ze wsparciem irlandzkich gwardzistów podejmowały nieskuteczne próby zdobycia mostów na Wal w Nijmegen. Niemcy utworzyli wokół mostów silną obronę. Przeprowadzili kilka kontrataków na Hrosbeek i Mok. Zaatakowali również strefy zrzutu. W 4-godzinnej chaotycznej bitwie udało się odeprzeć Niemców. Niedługo potem pojawiły się samoloty z drugim rzutem oraz zaopatrzeniem. Rankiem 506 Pułk zebrał 2 bataliony i ruszył w kierunku Eindhoven. Niemcy szybko zareagowali na atak. Na przedmieściach Wenzell spadochroniarze starli się z niemieckimi oddziałami uzbrojonymi w działa 88 mm i ciężkimi karabinami maszynowymi. Po zaciekłej bitwie zniszczono 2 działa i wzięto jeńców. Amerykanie do południa dotarli do centrum Eindhoven. Kiedy się pojawili, mieszkańcy rozwiesili flagi holenderskie i amerykańskie i zaczęli świętowanie wyzwolenia z niemieckiej okupacji. Około godziny 19 główne siły 30 Korpusu po spędzeniu nocy w Falkensford dotarły do Eindhoven i połączyły się z amerykańskimi oddziałami. Brytyjscy inżynierowie ciężko pracowali całą noc, aby ukończyć most Bailleya. Wczesnym rankiem pierwsze czołgi 30 Korpusu przekroczyły kanał, co według pierwotnego planu stanowiło 36 godzin opóźnienia. Spadochroniarze ze 101 Dywizji, którzy kontrolowali 25-kilometrową trasę z Eindhoven do Fechel, mogli przystąpić do poszerzania korytarza. Po południu most w Son został zaatakowany przez czołgi i piechotę niemieckiej 107 Brygady Pancernej. W tym czasie w strefie lądowania W wylądowały kolejne jednostki wspierające 101 Dywizję Powietrzno-Desantową, w tym jednostki artyleryjskie i przeciwpancerne. W końcu atak w Son został odparty i Niemcy wycofali się. Oddziały 506 Pułku otrzymały rozkaz wymarszu. Drugi batalion został wysłany do Helmond i Nuenen, a 3. batalion ruszył w kierunku Feldhofen i lotniska na zachód od Eindhoven. Drugi batalion nie zaszedł daleko. Wpadł na oddziały 107 Brygady Pancernej i został przytłoczony. Musiał się szybko wycofać z powrotem do Eindhoven. W międzyczasie 502 Pułk przy wsparciu czołgów przełamał obronę Niemców w Best, a 501 Pułk w Irde i Fechel starł się z silnym atakiem niemieckich oddziałów bojowych, które składały się z regularnej piechoty, oddziałów Luftwaffe, a także z elitarnego 6 Pułku Fallschirmjäger. Przewaga niemiecka była znaczna i Amerykanie zostali zmuszeni do wycofania w kierunku Fechel. Brytyjska 1. Dywizja miała coraz większe kłopoty. Niemcy podciągnęli rezerwę i starali się okrążyć Brytyjczyków w Esterbeek. W międzyczasie odnalazł się generał Urquhart, który przez brak łączności próbował osobiście nawiązać kontakt ze swoimi oddziałami w Arnhem. Tam został odcięty i musiał się ukryć na poddaszu domu koło szpitala świętej Elżbiety. Udało mu się wymknąć i ponownie objął dowództwo w Hartenstein. Na północnej stronie mostu oddziały Johna Frosta przetrwały już drugą noc. Cały czas utrzymując przyczółek,
i oczekując na wsparcie. Dzięki mobilizacji rezerw materiałowych i zwiększonym dostawom z niedalekiego serca niemieckiego przemysłu zbrojeniowego w zagłębiu Rury, Niemcy mieli pod dostatkiem amunicji. Na angielskim lotnisku Tarant-Rushton słychać było już trykot silników transportowych i polscy artylerzyści z dywizjonu pancernego zaczęli wsiadać do szybowców. Niedługo przed południem były już w drodze do Holandii. Na start wciąż czekali polscy spadochroniarze. Start już dwukrotnie przełożono ze względu na pogarszającą się pogodę. Na wschód od strefy, w której tego ranka mieli lądować Polacy, toczyły się ciężkie walki między oddziałami brytyjskiej 4. Brygady Spadochronowej a silnie uzbrojonymi Niemcami z 9. Dywizji Pancernej SS. Około godziny 16 dało się słyszeć dźwięk brytyjskich bombowców zbliżających się do strefy lądowania. Gdy zwolniły zaczepy i szybowce zaczęły spokojnie opadać, nagle pojawiła się eskadra niemieckich Messerschmittów, która zaczęła zaciekle ostrzeliwać drewniane szybowce. Te rozpadały się w powietrze jak zabawki. Wiele szybowców i sprzętu przeznaczonego do ataku na Arnhem zostało zniszczonych. Ponieważ lądowaniu szybowców towarzyszyło wycofanie się 10 Batalionu 4. Brygady Spadochronowej, doprowadziło to do chaosu. Z powodu braku łączności radiowej pomiędzy 1. Dywizją a królewskimi siłami powietrznymi, RAF zrzucał zapasy w strefie zrzutu na terytorium wroga. Do Hrafe z długim opóźnieniem dotarły oddziały 30 Korpusu i połączyły się z 504 Pułkiem Piechoty 82 Dywizji. Połączone oddziały udały się do Nijmegen, gdzie podjęto próbę przejęcia mostu. Opór był znacznie bardziej zaciekły niż oczekiwano. Siły niemieckie zostały wzmocnione przez 10. Dywizję Pancerną SS, która została wysłana z Arnhem. Generał Gavin musiał znaleźć inny sposób na zdobycie mostu. W Anglii odwołano tego dnia wyloty. Pogoda nadal była zła. Złe były również nastroje polskich spadochroniarzy, wyczerpanych ciągłym oczekiwaniem. Wieczorem generał Sosabowski otrzymał raport RAF na temat szybowców, które tego dnia wystartowały z Anglii. Zanotowano, że na miejsce dotarło 28 szybowców, ale na fotografiach lotniczych widocznych było tylko 9. Los pozostałych był nieznany. Chociaż most w Arnhem wciąż znajdował się w rękach brytyjskich, to brak żywności, wody i amunicji stawał się bardzo niepokojący. Niemcy nieustannie przypuszczali atak za atakiem połączonych sił piechoty i pancernych. Brytyjczycy bronili się dzielnie w płonących budynkach. John Frost był w stanie nawiązać krótką łączność radiową z Royem Urquhartem i wtedy stało się dla niego jasne, że nie może oczekiwać pomocy od reszty 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, a jedyny ratunek dla oddziałów Johna Frosta spoczywa na przybyciu 30 Korpusu. Niedługo potem podpułkownik John Frost został ciężko ranny w obie nogi i musiano go przewieźć do jednej z piwnic, w której byli inni ranni żołnierze. Kiedy ogień ogarnął wiele budynków, w tym szpital polowy, późnym popołudniem zorganizowano 2-godzinny rozejm, a rannych, w tym Johna Frosta, wzięto do niewoli. Generał Gavin przedstawił nowy plan zdobycia mostu drogowego w Nijmegen. 504 Pułk otrzymał zadanie przeprawić się przez wal na łodziach na zachód od mostu kolejowego. O godzinie 15 30 Korpus dostarczył 26 łodzi. Oddział dowodzony przez majora Cooka wyruszył na północny brzeg wal. Ogień osłonowy nie był tak skuteczny, jak przewidywano. Śmiała operacja w biały dzień stanowi jeden z największych przykładów męstwa w całej wojnie. Kiedy spadochroniarze 504 Pułku dotarli na drugi brzeg, zaatakowali pozycje niemieckie, ostatecznie miażdżąc wroga. Zadanie zostało wykonane i o godzinie 18:30 pierwsze czołgi Gwardii Grenadierów zdołały przekroczyć most w Nijmegen i połączyć się z oddziałami po drugiej stronie mostu. W Esterbeek generał Urquhart nawiązał kontakt radiowy z generałem Browningiem i zasugerował przesunięcie polskiej strefy zrzutu na okolice Drill, skąd Polacy mogliby się przeprawić promem i wesprzeć Czerwone Diabły.
Oddziały 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej od 2 dni starały się utrzymać kontrolę nad korytarzem, w którym dochodziło do potyczek z Niemcami. Somme ponownie zaatakowały czołgi niemieckiej 107 Brygady Pancernej. Na angielskim lotnisku Saltby polscy spadochroniarze pospiesznie opracowywali nowe instrukcje lądowania pod drill, ale ze względu na fatalne warunki atmosferyczne w Anglii kolejny raz odwołano start. Po świcie w Arnhem Niemcy otoczyli ostatnich broniących się Brytyjczyków. Zadaniem batalionu Johna Frosta było zajęcie mostu i utrzymanie go maksymalnie przez 48 godzin do czasu przybycia 30 Korpusu. Tymczasem dzielni żołnierze walczyli już 90 godzin. Do południa Niemcy odzyskali pełną kontrolę nad mostem. Obersturmbannführer Walter Herzer wydał rozkaz przejścia przez most i ataku ze wszystkich stron na Esterbeek. Dowódca II Korpusu Pancernego SS Obergruppenführer Wilhelm Bittrich zamierzał tego dnia zniszczyć pierwszą dywizję powietrzno-desantową. Na lotnisku w Anglii kolejny dzień wyczekiwano poprawy pogody, bo wciąż utrzymywała się gęsta mgła. Około 14 warkot silników Dakot przybrał na sile i niedługo potem 114 C-47 znalazło się w powietrzu. Niebo było pokryte gęstą warstwą chmur, więc piloci mieli uważnie trzymać szyk, aby nie doszło do katastrofy. Jeszcze zanim samoloty doleciały nad kontynent, doszło do fatalnego w skutkach nieporozumienia, jakim było błędne zinterpretowanie sygnału radiowego, przez co aż 41 samolotów zawróciło do Anglii. Po zdobyciu mostu w Nijmegen oddziały 30 Korpusu Pancernego nie ruszyły dalej w stronę Arnhem. Generał Horrocks wydał rozkaz, aby zatrzymać się w Lent i oczekiwać, aż nadejdą jego jednostki piechoty. W Esterbeek obszar kontrolowany przez Brytyjczyków, zwany perymetrem, stale się kurczył. Groziło im nawet odcięcie od brzegu Dolnego Renu. Niemieccy spadochroniarze wraz ze wsparciem czołgów opanowali rejon Westerbooving. Zajęli również przystań, ale nie znaleziono promu, ponieważ dzień wcześniej przewoźnik Peter Hansen odciął cumę. Gdy samoloty z polskimi spadochroniarzami zbliżały się do strefy zrzutu K w rejonie miasteczka Drill, odezwała się niemiecka artyleria przeciwlotnicza. Spadochroniarze niecierpliwie wyczekiwali przy otwartych drzwiach samolotu na zielone światełko. O 17:15 zapaliło się i chwilę później niebo nad Drill wypełnione było setkami kolorowych spadochronów. Generał Roy Urquhart obserwował polskie lądowanie z kwatery głównej w hotelu Hartenstein. Ponownie nie był w stanie nawiązać kontaktu radiowego. Jego polski oficer łącznikowy, kapitan Ludwik Zwolański, zaproponował przepłynięcie Renu i przekazanie wiadomości generałowi Sosabowskiemu o sytuacji Brytyjczyków. Na farmie Barskamp kapelan polskiej brygady, kapitan Alfred Bednosz, zaraz po wylądowaniu spostrzegł wieżę kościelną i postanowił się tam udać. Kiedy zapukał do drzwi, otworzył mu holenderski proboszcz. Polski ksiądz w kompletnym umundurowaniu spadochroniarza wraz z siatką maskującą wyjaśnił w języku angielskim, że jest kapelanem Wojska Polskiego. Holenderski ksiądz zapytał, co tutaj sprowadza polskiego kapelana. Bednosz odpowiedział: niebiosa. Mniej więcej w tym samym czasie sanitariuszka Czerwonego Krzyża Cora Baltusen spotkała alianckich spadochroniarzy, którzy rozmawiali w nieznanym jej języku. Zapytała po angielsku, skąd są przybysze. Młoda sanitariuszka nie mogła uwierzyć, że to właśnie Polacy będą walczyć o ich wyzwolenie. Obersturmbannführer Walter Herzer otrzymał rozkaz wyeliminowania nowego desantu spadochronowego. W tym celu ściągnięto oddziały z Arnhem i Esterbeek, nadając im wspólną nazwę Sperverband Herzer. Pierwszej nocy po zrzucie brygady zostałem poinformowany przez mego oficera łącznikowego, który wpław przypłynął z tamtego brzegu, że dywizja jest w tragicznym położeniu i walczy resztkami sił wokół Osterbeek. Po stwierdzeniu, że generał Urquhart nie może służyć mi środkami przyprawowymi, postanowiłem utrzymać dostęp do południowego brzegu Renu, a przez to
wyznaczyć kierunek oraz umożliwić najrychlejsze dołączenie elementów lądowego korpusu, który z pewnością musiał mieć środki przeprawowe. Jeszcze w nocy Polacy oczyścili miasteczko Drill z Niemców i zajęli w nim pozycje obronne. Rankiem do Drill przybyły 3 pojazdy pancerne z oddziału rozpoznawczego 30 Korpusu. Generał Sosabowski poprosił dowódcę plutonu o wsparcie w walce nowo przybyłych pojazdów. Brytyjski dowódca niechętnie zgodził się na użyczenie tylko jednego Daimlera, tłumacząc, że pojazdy nie zostały wysłane do walki, lecz do rozpoznania. Do legendy przeszła sytuacja, kiedy polski generał osobiście poprowadził pojazd pancerny w najtrudniejszy punkt obrony, jadąc przodem na damskim rowerze, pokrzykując na Brytyjczyków "Follow me". Niemcy zaczęli stosować tą samą taktykę co w Arnhem. Zaczęli ostrzeliwać teren za pomocą artylerii i moździerzy. W międzyczasie w różnych miejscach przeprowadzono małe ataki piechotą i czołgami, aby odkryć słabe punkty w obronie. Polakom udało się odeprzeć te ataki. Wielu mieszkańców, którzy nie opuścili Drill, ukryło się w przetwórni rodziny Baltusen. Polacy zaminowali wszystkie drogi dojazdowe do miasteczka i przygotowywali się na kolejne ataki. Spadochroniarze z 82. i 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej wraz z oddziałami 30 Korpusu po zaciętych walkach tego dnia ledwo utrzymywali kontrolę w korytarzu od Eindhoven do Nijmegen. Niemcy nieustannie przypuszczali ataki, głównie w okolicach Fechel. Jeżeli chodzi o zadanie niesienia pomocy dywizji powietrznej, to mimo strat na kilku łodziach dostarczonych przez nią zdołałem w ciągu drugiej nocy przeprawić jedną kompanię spadochronową. Następnej nocy łodziami dostarczonymi bez obsług już przez brytyjską dywizję lądową, która w międzyczasie znalazła się w pobliżu, zdołałem przeprawić z ciężkimi stratami 3. Batalion Spadochronowy. W pobliżu Starego Kościoła w Esterbeek koszmarnie wyczerpani Brytyjczycy potrzebowali pokrzepienia. Dowódca linii obrony major Richard Lonsdale, ranny, owinięty bandażami, wygłosił swoje słynne przemówienie, aby zagrzać do boju swoich żołnierzy. W Offerasselt po 5 dniach opóźnienia spowodowanych złymi warunkami pogodowymi dotarł ostatni desant składający się z około 3500 ludzi, kilkudziesięciu jeepów i kilku baterii artylerii i dział przeciwpancernych należących do 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Wraz z nimi również wylądował 1. Batalion polskich spadochroniarzy, którzy 2 dni wcześniej przez nieporozumienie zawrócili do Anglii. Polacy skakali w amerykańskiej strefie zrzutu, ponieważ uznano za zbyt ryzykowne kierowanie samolotów naszpikowany działami przeciwlotniczymi okolice Arnhem. W Drill już po zachodzie słońca spodziewano się obiecanych przez Brytyjczyków łodzi, którymi Polacy mieli przeprawić się przez Ren. Łodzie miały być dostarczone o 20:30. Żołnierze generała Sosabowskiego w zupełnej ciszy, napięciu i pełnej gotowości bojowej czekali na nie przy wale do godziny 12:30 w nocy. Dostarczono te same łodzie, którymi 82. Dywizja kilka dni wcześniej przekroczyła wal. O 3:00 w nocy polscy spadochroniarze chwycili za drewniane łodzie i zaczęli je wlec po śliskim polderze. Pierwsza z łodzi przepłynęła bez przeszkód, ale gdy kolejna znalazła się pośrodku rzeki, odezwał się niemiecki karabin maszynowy i rozpętało się piekło. W górze zabłysła flara, która oświetlała przeprawę. Rzekę zaczęła ostrzeliwać niemiecka artyleria i moździerze. Część łodzi stanęło w płomieniach. Przeprawiający się spadochroniarze otrzymywali wsparcie własnych moździerzy i artylerii 43. Dywizji Piechoty. Około 5:00 rano przeprawę przerwano. Na drugi brzeg udało się przeprawić około 250 żołnierzy. Wsparcie artyleryjskie 30 Korpusu tej nocy było nieskoordynowane i oszczędne ze względu na braki amunicji.
przez co nie stanowiło ono wielkiego odciążenia dla ludzi przeprawiających się przez rzekę. Generał Sosabowski został wezwany około godziny 10, aby udał się na konsultacje z brytyjskim dowództwem. Generał Frederick Browning i generał Brian Horrocks byli zimni i zdystansowani wobec Sosabowskiego. Chociaż poproszono go o ocenę sytuacji, wszelkie rady i opinie zostały odrzucone. Wydawało się, że zapadła już decyzja co do dalszego przebiegu Market Garden. Tej nocy miały zostać podjęte 2 próby przekroczenia rzeki pod dowództwem generała Thomasa. Jednocześnie przez Dolny Ren miały się przeprawić jednostki batalionu Dorset z 43. Dywizji Wessex wraz z polską brygadą. Generał był zdumiony tą rażącą degradacją jego osoby do zwykłego dowódcy batalionu. Około południa do Drill dotarła reszta polskich spadochroniarzy, którzy lądowali w Offerasselt. Sytuacja w Esterbeek stała się tragiczna. Liczba rannych w perymetrze była tak duża, że nie można było już zapewnić im odpowiedniej opieki. Na tym skrzyżowaniu ulic Utrecht-Sefech i Station-Sefech przebiegała linia frontu 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, a Niemcy napierali na nią od wschodu. Zaledwie 400 metrów dalej mieścił się sztab w hotelu Hartenstein. W tych budynkach przy Station-Sefech bronili się Polacy z 3. batalionu oraz znajdowało się stanowisko dowodzenia porucznika Beredy Fijałkowskiego. Przed północą żołnierze pierwszego rzutu przygotowywali się do przeprawy. Brakowało tylko łodzi. 2 kompaniom miało towarzyszyć 6 amfibii Dukw. Około 2 w nocy dotarł spóźniony transport. Zaraz potem artyleria 30 Korpusu rozpoczęła zmasowaną osłonę ogniową. Żołnierze ruszyli w stronę rzeki. Gdy dotarli do brzegu, odezwały się wściekle niemieckie karabiny maszynowe i moździerze. Część żołnierzy w ogóle nie wsiadła do łodzi, a niektórych porwał silny prąd i wylądowali daleko od celu, prosto w ręce Niemców. Tylko garstka żołnierzy przedostała się do rejonu 1. dywizji. Plan wzmocnienia z południa zakończył się totalnym niepowodzeniem. Po 8 dni od pierwszego desantu zapada decyzja o wycofaniu wojsk alianckich z Esterbeek. Oznaczało to koniec operacji Market Garden. Pod kryptonimem Operacja Berlin opracowano plan ewakuacji z północnego brzegu Renu. Według pierwotnego planu zakładano, że dywizja zostanie zluzowana w ciągu 48 godzin. Tymczasem wyczerpani i wygłodzeni ponad ludzkie siły bronili się już 9. dzień. Straty dywizji w zabitych i rannych sięgały już 70% stanu osobowego. Polska brygada w znacznym stopniu pomogła przetrwać Czerwonym Diabłom tak długo. Dzięki wsparciu artylerzystów oraz żołnierzy, którzy przeprawili się w nocy 24 września. Dowódcy broniących się jednostek w perymetrze otrzymali od generała Urquharta plan ewakuacji. Przekazał też, że dywizja wyruszy 2 trasami, w tym czasie artyleria z południowego brzegu będzie ich osłaniać. Jako pierwsi mieli się przeprawić ranni, później Brytyjczycy, a na końcu Polacy pełniący funkcję straży tylnej. O 21:00 artyleria 30 Korpusu zaczęła stawiać zaporę ogniową. Brytyjczycy zaczęli kierować się w stronę rzeki, pozostawiając Polaków praktycznie w okrążeniu. Mijały kolejne godziny, było ciemno i intensywnie padał deszcz. Brytyjscy i kanadyjscy saperzy ciężko pracowali, aby przeprawić jak najwięcej ludzi. W końcu Niemcy zdali sobie sprawę, że nad rzeką coś się dzieje i przystąpili do przeciwdziałań. Na niebie, podobnie jak w poprzednich dniach, rozbłysły flary, zaczęto ostrzeliwać polder i rzekę moździerzami i z karabinów maszynowych. Ci żołnierze, którym nie udało się dostać na łódź, próbowali przepłynąć rzekę w pław. Natomiast ci, którzy pozostali, trafili do niemieckiej niewoli. Ostatecznie udało się przeprawić prawie 2200 żołnierzy. Cały misterny plan Montgomery'ego wobec pójścia o jeden most za daleko legł w gruzach. Początkowo wziął na siebie całą odpowiedzialność za nieudaną operację, a dowódcy alianccy nie szczędzili pochwał swoim żołnierzom. Na początku października 1944 roku Montgomery wystosował pismo do Sosabowskiego,
w którym podkreślił dzielną postawę polskich żołnierzy i wyraził chęć ich odznaczenia. 10 dni później zmienił zdanie. Dowództwo alianckie szukało winnego nieudanej operacji i potrzebowali kozła ofiarnego, na kogo można by było zrzucić całą winę za porażkę. Generał Browning wskazał generała Sosabowskiego. Polska brygada spadochronowa, która przez 2 lata przygotowywała się do wyzwolenia Warszawy, została złożona w ofierze, ocenił brytyjski historyk Norman Davies. Polacy nie tylko stracili kilkuset żołnierzy, ale także przypisano im niesłusznie odpowiedzialność za klęskę. Mimo że Polacy osłaniali odwrót Brytyjczyków, ratując życie wielu z nich, ryzykując przy tym własnym życiem, to wokół polskiego generała rozpętano nagonkę oraz zażądano jego dymisji, co ostatecznie doszło do skutku. Pod koniec roku 1944 został przeniesiony na podrzędne stanowisko inspektora jednostek etapowych i wartowniczych. Po demobilizacji pozostał bez środków do życia oraz możliwości powrotu do ojczyzny, w której rządzili komuniści. Osiadł w Londynie, gdzie pracował fizycznie w magazynie. Czas jednak pokazał, że to właśnie generał Sosabowski miał rację w sprawie Market Garden, a myliło się brytyjskie dowództwo.